Dzisiaj zapraszam Was na spacer po pięknym miejscu w Czechach, nazywanym Skalnym Miastem. Praktycznie przez całą trasę będą nam towarzyszyć ogromne skały. Jeżeli ktoś z Was był w Petrze, w Jordanii, to zauważy pewne podobieństwa. Zobaczcie, jakie skałki. To mój pierwszy wypad, nazwijmy to turystyczny, do Czech. Co prawda w Czechach byłem już nie raz, 20 lat temu, ale nigdy nie na zwiedzaniu. Adlerszpach jest otwarty przez cały rok. Na zwiedzanie warto zarezerwować sobie około 3 godziny. Jeżeli macie psa, to śmiało możecie zabrać go ze sobą. Trasa jest łatwa i bardzo przyjemna. Raczej nie sprawi nikomu trudności. Zobaczcie, jaki diabeł. W Skalnym Mieście czeka na Was sporo pięknych skalnych tworów. Ogromne jezioro, schodki, a nawet rejs łodzią. Oczywiście pamiątki czy lokalne piwo również znajdziecie przed samym wejściem. Najwyższa skała, jaką zobaczycie, ma aż 81 metrów i nosi nazwę Skalni Kochankowie. Warto również wspomnieć, że w 1933 roku obszar ten objęto ochroną. Jest to największy rezerwat przyrody w Czechach. Jak na razie podobne Zakopane. Skalne Miasto zachwyca o każdej porze dnia i roku. Oczywiście największe oblężenie przeżywa w okresie letnim. Jeżeli nie lubicie tłoku, to radzę Wam wybrać się tu w środku tygodnia albo bardzo wczesną porą. Możecie udać się tu we własnym zakresie albo skorzystać z ofert zorganizowanych wycieczek. Jaka skała, patrz. Zaraz owalić miała, nie? Wejście do jaskini jak do jakiejś Władcy Pierścieni. Uwaga, byłem blisko. Zapewne część z Was kojarzy tą bramę oraz widoki po drodze z opowieści z Narni. I nie ma się co dziwić, że akurat wybrali to miejsce, bo rzeczywiście sceneria wokół jest wręcz bajkowa. W Jordanii. Tak, ale bardzo zimno. Ale jak te soczne są na górze, to pięknie to Ale powiem Ci lepiej niż w Petrze. Dlaczego lepiej? Raz, że zdecydowanie bliżej. 2, dużo taniej, a 3, w Petrze macie dość monotonny widok. W pewnym momencie, kiedy już pierwszy zachwyt minie. Natomiast tutaj, co zakręt pojawia się coś nowego, świeżego. Co do kolorów nie ma co porównywać, bo to dwa różne światy. To samo z roślinnością. Bilety do Skalnego Miasta możecie kupić zarówno w kasie, jak i online. Kupując przez internet oszczędzacie czas i macie pewność, że wejdziecie. Dodatkowo kupując bilety przez internet będziecie musieli wybrać godzinę wejścia. Ale nie bójcie się, bo już wewnątrz Skalnego Labiryntu możecie spędzić tyle czasu, ile chcecie. Przy kasie do Skalnego Miasta dostaniecie broszurkę z najważniejszymi informacjami, opisami oraz z mapą szlaków. Generalnie macie do wyboru 2 szlaki. Pierwszy skrócony, jak totalnie nie macie czasu, a chcecie cokolwiek zobaczyć. Oraz drugi dłuższy, przy którym zobaczycie najciekawsze formacje skalne oraz najwięcej dodatkowych atrakcji. I ten szlak właśnie oglądacie teraz u mnie.
Kolejna formacja. Taka wielka. Takie olbrzymy będą wyłaniać się Wam co jakiś czas podczas tej wędrówki. Za chwilę zaczniemy małą wspinaczkę, po której zobaczycie bardzo ciekawą atrakcję, czyli niezwykle zabawny rejs łódką, wypełniony anegdotami i opowieściami flisaków. Początkowo w skalnym mieście okoliczni mieszkańcy szukali schronienia, kiedy czuli się zagrożeni w swoich domostwach. Najstarszy wizerunek Atrszpackich skał pochodzi z roku 1739. W roku 1824 wśród skał wybuchł wielki pożar lasu, trwający kilka tygodni, który zniszczył prawie całą roślinność leśną. Dopiero wówczas skalne labirynty stały się bardziej dostępne, a właściciele tych ziemi rozpoczęli budowanie pierwszej sieci szlaków turystycznych w Atrszpachu. Wiele skał posiada tu własne nazwy, jak Głowa Cukru, Kochankowie czy Starosta i Starościna. W skład skalnego miasta wchodzi również kilka innych atrakcji znajdujących się na obrzeżach rezerwatu, na przykład pozostałości zamku Atrszpach. Patrz jakie schody tam u góry. I to tak jest. Patrz jakie wąskie. A jaka szczelina, jakie to ciekawe. No. Wiesz, tak ciekawe się nie stoi. Jakie zejście. Sylwia, to tylko 120 schodów. Z tamtych schodów? Jest są metalowe jeszcze, wytrzymią. Jeszcze 100 not. Nie powiem, fajne schodki. Uwielbiam takie wspinaczki. Z reguły czym więcej takich schodków, łańcuchów czy innych dodatków na trasach, tym mam lepszą frajdę. Przyznam się Wam, że nie spodziewałem się tutaj tylu atrakcji, a to jeszcze nie koniec. Najlepsze dopiero przed Wami. Skalne miasto to także popularny rejon wspinaczkowy. Przez wiele osób jest uważane za najlepsze miejsce do wspinaczki w Czechach. Jeżeli interesuje Cię wspinaczka w skalnym mieście, to pamiętaj, że musisz uzyskać zgodę rezerwatu. Co, pauza wszyscy? Fajne wejście. Trochę krótkie, ale teraz będzie zejście. Wchodzi. O, taki ktoś grubszy chyba by nie przeszedł. Waga na stronie zapisać powód, nie? Tak. Że waga do... Stówy. 120 już chyba by się nie zmieścił. Zbliżamy się do miejsca, w którym zaczyna się rejs po jeziorze. Jeżeli podobają Ci się moje filmy i chciałbyś pomóc realizować mi moje marzenia, to zapraszam do postawienia mi wirtualnej kawy. Po prawej możecie kupić bilet na rejs i ustawić się w kolejce. Na szczęście nie czekaliśmy za długo, bo łodzie mieszczą sporo ludzi. A trzymać plecak można? Druhá uwaga, tam jest jedno kolo ratunkowe, tylko jedno, w przypadku katastrofy jest dla kapitána. No właśnie. A vy se nebojte, vy máte kamizolky ratunkové pod lávkami, zobačte. Ráno tam byly. Máte, nemáte? Jest riziko, je zábava. To już zapomniał. Zwał, że może się tu utopi gdzieś. Jezus Maria, ciężka.
my dopiero przed obiadem. No to widzenia, dzisiaj samoobsługa. Proszę pana, 20 minut. Spokojnie, bo za chwilę No właśnie, masz jeszcze imigrantów. O, a tu rozjemca. To jest ten ludzki mulikator, że Chodź, jak nie ludzie maza. A, bo trzeba by się tam płynął i to będzie wracał. Nie wiecie? To dlatego, że w listopadzie no a w przypadku katastrofy, ty groź to umie pływać, skacze do prawej Patrz, głowy tam się. Widzicie? Głowy. No tam głowy są. Jezus Maria. A woda bierze... Przynajmniej tu ma cieplej niż na Titanicu. No to jest gej. Jest tęczowy. A uwaga, będzie rekonstrukcja katastrofy. Także żegnajcie, będzie was uśmiechać. Także uwaga, O, tamten już jest, faktycznie. Jeszcze do ściany przykrył. Tak został. Titanic to mi dąży w górę. Patrz, a tam kościół drugie. To kościół z przodu na ścianie jest kapitan Szynnik. na przodu. W lewej stronie, w lewo jest ta pirania na ścianie. Typisk, a nas na tej glawie. Jest ta pirania. Tak jest dobra fantazja. Pirania. No, to jest koniec waszej wycieczki, bo na pewno tych gledek nie pan skoro zakupił, tak? Także ja proszę kobiety, a żony wysiadać w prawo, a panowie w lewo. Dobry patent. 200 koron. Kliniemy do kanału La Manche. Co za 50 korun? No, tu jest złota rybka, ale dzisiaj zdechła. Proszę na kartę. Nawet z lewa stąd się to. Prawo sus Spider-Man. O, lód, woda. No, a tu jest ma z basenia. tam jest przedstawicielka polskiego marketu Biedronka. Ale są pająki. Teraz trzeba sprawdzić, czy nie ma ogonka. Śmiej się. No jak się patrzysz na tego grzyka, to może ci się... No, a tu w prawo jest botaniczna ciekawość. Korzeń śmietki rośnie do góry. A to jest dlatego, że dole jest Viagra. Tak odporne nazwisko jest Viagrus do góry lasus. Niemiecko na autostradzie. Kreć. No a tu na końcu kanału La Manche, no jest latarnia morska, płyniemy do Gorskiego Sztormu. A tu was będzie szkoda Polacy, wolna tsunami. Tak, bujajko. Robimy skanackie, to że są kapitan likwidator. O, co? Tak, żony na prawo. Ja wam dzięki, a do widzenia. Dziękujemy.
do tej beczki wrzucić na rum czy becherowkę. Co, podobała się wycieczka? Jeszcze godzina i koniec. Jak dotychczas, czym dalej, tym jest lepiej. Wejście jak do jaskini jakiej? Nie? A teraz uwaga, po Islandii pewnie macie już dość, ale za chwilę zobaczycie wodospad. Tak, nawet tutaj jest wodospad i co więcej, trzeba wypowiedzieć magiczne słowa, żeby go obudzić. Ty, głowa cię. Jeżeli znacie jakieś podobne trasy w Polsce lub okolicy, to dajcie znać w komentarzach, bo nie ukrywam, że bardzo lubię takie spacery. Drodzy Państwo, na wprost po pierwsze Goethego, który był tu w 1960 roku, a my wejdziemy... Przed i po, nie? Jeszcze raz. Jeszcze raz! Poczek na przerwę. Sylwia, zaczynamy 700 schodów. Tak, ja muszę mieć. I turcy, Patrz co to i jest. osobno do biegania. Jak jechał na sportowy, to oczy i nos. Czacha. Tylko czacha, konia. Jeżeli jeszcze tu nie byłeś, to koniecznie musisz tu wpaść. Możesz przyjechać samochodem, pociągiem czy autokarem. Mała rada dla Was. Wzdłuż całej trasy turystycznej nie ma dostępnych żadnych toalet, także skorzystajcie z nich w pobliżu kas przed wejściem. Ile tych schodów było? To jeszcze nie te się nie liczy. To jeszcze się nie liczą. Podobnież, a na końcu będzie, że to są wszystkie schody razem wzięte do kupy. No pewnie tak. No, że to Bo nie wyrobilibyśmy się w czasie, bo to... razem wzięte to jest 1700 zł. Na dzień dzisiejszy bilet wstępu do Skalnego Miasta wynosi około 180 koron w sezonie i 130 poza nim. Za psiaka zapłacicie 50 koron, a dziecko do lat 3 wchodzi za darmo. A schodzimy, no i tak trzeba zejść. Co to jest? Kilka schodków. Szlak turystyczny przez Skalne Miasto ma długość 3,5 km. Ale uwaga, możecie go połączyć z kolejnym szlakiem przez Teplickie Skały.
I wtedy czeka na Was 6 km wędrówki. Z zakazów oczywistym jest, że nie wolno pływać w jeziorze, czy palić papierosów na całym terenie. Dla fanów dronów jest niemiła wiadomość, ponieważ obowiązuje zakaz latania dronem. Natomiast dla osób, które zdecydują się na wejście z psem, to każdy pies musi być prowadzony na smyczy, inaczej można dostać mandat. Uwaga, teraz będziemy przechodzić przez skały, zwieńczone szczeliną o szerokości 50 cm. Nazwa tej szczeliny to Mysia Dziurka. Nie chciałbym nikogo dyskryminować, ale osoby o większej tuszy będą tu miały problem. Pewnie jakoś się da pominąć ten punkt, ale musicie mieć to na uwadze. U nas przed wyjazdem była w ofercie napisana informacja o wadze do max 100 kg, więc pewnie chodziło o ten punkt. Zeszliśmy już do kas i kończymy przygodę w Czechach. Jakie bryki. Idziemy co dalej, woła. Wycieczka do skalnego miasta w Czechach przerosła moje oczekiwania. Myślałem, że będzie to jakiś zwykły wypad do lasu z namiastką gór. Natomiast okazało się, że wyszło całkiem inaczej i jestem wręcz zachwycony tym miejscem. Na dziś to już wszystko. Cześć! Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta. Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję.